jednym z najczęstszych mitów menstruacyjnych jest przekonanie, że kiedyś kobiety podczas okresu nie zakładały żadnej dodatkowej ochrony, więc swobodnie krwawiły na spódnice oraz nogi. No cóż, jest to ten sam typ mitu, co ten, że kiedyś ludzie generalnie byli brudniejsi, bo się nie myli. Całą tę kategorię można wrzucić do wspólnej grupy wynikającej z nieznajomości realiów i pierwotnych źródeł, a jeżeli już się z nich korzysta, to często w sposób wyjątkowo nieumiejętny. Choć swoją drogą trzeba dodać, że źródeł zachowało się niewiele i bywają one podchwytliwe. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że temat ochrony menstruacyjnej nie był szczególnie chwytliwy. To znaczy, medycy zajmujący się tematami kobiecymi zazwyczaj patrzyli ogólnie na menstruację i jej patologię. Sprawę ochrony zostawiano kobietom, które przeważnie zajmowały się tym w zaciszu domowym. Czasem jednak, gdy sytuacja była bardziej złożona i wymagała medycznej interwencji, lekarze sugerowali, co kobieta powinna założyć podczas wyjątkowo obfitych miesiączek, albo co zakładano jej podczas skomplikowanych zabiegów medycznych, aby zatamować krwotoki z dróg rodnych. Podczas rutynowych badań lekarze czasem pytali o to, jak panie chronią swoje intymne części ciała podczas okresu. Kobiety jednak niekoniecznie chciały ciągnąć temat, więc dawkowo odpowiadały, że noszą coś na wzór pieluszki, bandaża, albo że absolutnie nic nie noszą, aby zakończyć nieprzyjemną rozmowę. Tak zresztą bywa nawet dzisiaj w gabinecie lekarskim. Inna sprawa jest taka, że do drugiej połowy XIX wieku artykuły higieny intymnej były wytwarzane w domu. Nie było specjalnych firm ani fabryk. Nikt nie ogłaszał produktów higienicznych w gazetach. Dopiero druga rewolucja przemysłowa umożliwiła wprowadzenie nowych produktów na rynek, bo też takie było ogólne zapotrzebowanie. Świat szybko się zmieniał, więc nikt już nie miał czasu na domowe wyrabianie podpasek. Poza tym zaczęto je utożsamiać z brudem, bo nie były pakowane w ładne opakowania, opatrzone określeniami higieniczne lub sanitarne, a wtedy panowała na tym punkcie prawdziwa obsesja. Żaden lekarz ani pielęgniarka nie mogli podpisać się swoim imieniem pod produktem wytwarzanym w domu. Tym samym nie mógł on konkurować z produktami reklamowanymi przez pielęgniarki w schludnych fartuszkach. W kulturach starożytnych, szczególnie pierwsza menstruacja cieszyła się wieloma względami. Izraelitki na swoją pierwszą miesiączkę dostawały bransoletki, które odtąd nosiły przez całe dorosłe życie. Pierwsze krwawienie czczone było jako element wprowadzenia dziewczynki w dorosły świat. Jednocześnie, pomimo rytuału przejścia w nowy rozdział życia, menstruacja kojarzona była głównie z nieczystością. Przez to, że był to temat szczególnie drażliwy, mało wiemy o praktykach higienicznych. Najwięcej informacji dostarczają nam głównie traktaty medyczne, rytuały magiczne, przekazy religijne oraz spisy różnych rzeczy. W trakcie lub po miesiączce w wielu państwach starożytnego Bliskiego Wschodu kobiety obmywały się w rzekach. Tak było chociażby w sumeryjskim mieście Nippur, gdzie kobiety miały osobną bramę wiodącą do Eufratu. Co ciekawe, w tym mieście szczególnie czczona była bogini Ninil, która według jednego z mitów miała zwrócić się o radę do pewnej starej, mądrej kobiety, która odpowiedziała jej, że rzeka jest oczyszczająca i każda kobieta powinna się w niej kąpać. A to bezpośrednio nawiązywało do faktu, że przed powstaniem ludzkiego świata nie było chorób i śmierci. Inna słynna starożytna rzeka również była związana z kobiecością. Egipcjanie wierzyli, że Nil oraz jego wylewy miały nawiązywać do kobiecej menstruacji. Zresztą nie było to bezpodstawne porównanie. Jeszcze w XIX wieku francuski egiptolog pisał: w ciągu 8 lub 10 dni Nil zmienił się z szaro-niebieskiego na ciemnoczerwony, czasami o tak intensywnym kolorze, że wyglądał jak świeżo przelana krew. A samo słowo miesiączka, ksm po egipsku, miało oznaczać według badaczy również oczyszczenie. Warto zadać sobie teraz pytanie, jak starożytne panie zabezpieczały się podczas okresu, bo przecież jakoś musiały. Trudno sobie wyobrazić, że krwawiły bezpośrednio na mocno dopasowane tuniki. Plamy zdecydowanie utrudniałyby normalne funkcjonowanie w domu i poza domostwem. Wróćmy na chwilę do materiału o menstruacji, gdzie wspominałam, że kobiety mogły być izolowane od społeczeństwa na czas nieczystości. W tym wypadku pierwszym nasuwającym się wnioskiem jest to, że jeżeli kobiety podczas okresu zamykały się w 4 ścianach, to nie musiały nic nosić. Mogły spokojnie żyć bez produktów higienicznych. Teoretycznie tak. Wiemy, że dostawały wolno od pracy w Sumerze, a w Egipcie na czas nieczystości nawet męscy krewni dostawali wolne, aby zajmować się domem.
gdyż kobiety na czas okresu odchodziły do miejsca kobiet. Nie wiadomo, co to właściwie było. Mimo tego, że teoria antyhigieniczna ma dużo sensu, to z licznych źródeł wiemy, że coś zakładały na ten czas. Temat ochrony menstruacyjnej w starożytności jest otwarty i jeszcze niezupełnie zbadany. Trudno jednoznacznie określić, jak wyglądała taka ochrona oraz dla kogo ona była. Słownictwo było nieprecyzyjne. Czasem były to szmatki, szaty lub opaski. W egipskiej satyrze z około 1900 roku przed naszą erą ojciec próbował przekonać syna, aby ten wybrał zawód skryby, gdyż w innym wypadku mógł zostać praczem kobiecej bielizny menstruacyjnej. Owa bielizna menstruacyjna przywołana w tekście, według niektórych badaczy, mogła być przepaską lub spódnicą noszoną podczas miesiączki. Problemem też jest precyzyjne przetłumaczenie słownictwa, bo tak jak dzisiaj słowo okres może znaczyć menstruację lub pewien przedział czasu, tak starożytne słowa mogły oznaczać inne rzeczy w różnych kontekstach, których z różnych przyczyn nie da się czasem idealnie zrozumieć. Trudnym do rozgryzienia terminem jest krew Izydy. Był to talizman, który często znajdowano w grobowcach, malowano ściany z tym znakiem, a nawet znajdowano go w pudełkach na gry. Według licznych teorii pierwotnie znak miał nawiązywać do egipskiej podpaski. W Księdze Umarłych można znaleźć słynny cytat, który mógł nawiązywać do amuletu: Twoja krew należy do ciebie, Izydo. Z drugiej strony istnieją dowody, że krew Izydy i rytuały nawiązujące do tego mogły być używane w praktycznie każdych sprawach kobiecych i była to obszerna definicja, którą można było podciągnąć pod wszystkie prośby do bogini. Zachowało się na przykład zaklęcie do Izydy, aby uchroniła przed niebezpiecznymi wężami. Najlepiej dobrane słowa na artykuły higieniczne to akadyjskie sagu i ulapu, które tłumaczone są jako tkaniny na jeden dzień. Później mamy sumeryjskie określenie brudnego ubrania lub ręczników i coś podobnego z języka hebrajskiego używanego w Biblii, to dała i beged idim, dosłownie tłumaczone jako brudne szmaty lub szaty. Do Biblii zresztą zaraz wrócimy. Najlepszym przykładem na trudne do przetłumaczenia słowa są akadyjskie harisztu, musukatu oraz urusztu, które określają kobietę podczas miesiączki lub podczas połogu. W większości przypadków trudno zrozumieć, jak należałoby przetłumaczyć słowo. Często więc w tłumaczeniach tekstów starożytnych słowa te bywały nieprzetłumaczone lub po prostu wrzucone są do jednego worka ogólnej nieczystości. A teraz czas na przykłady. Na jednej tabliczce pisma klinowego zapisano spis różnych ubiorów. Okrycie wykąpanego kapłana, ubranie budowniczego, taktimu płaszcz, nalbaszu boski len, tuzu królewski len, ubranie nieczyste harisztu, kuru szata nieszczęśnika, żałobna, dito przepaska biodrowa. Podczas rytuału odpędzenia lamasztu trzeba było użyć szaty nieczystej kobiety. Przywołuje cię mocą szacownej siły serca i czarnej głowy, mocą studni i rowu, mocą stosu śmieci i jego brudu, mocą odzieży nieczystej kobiety, mocą drogi i tych, którzy nią podróżują. W tym wypadku, aby zrozumieć, o jaką nieczystą szatę chodzi, trzeba zagłębić się w mitologię mezopotamską. Lamasztu to bogini, która szczególnie była niebezpieczna dla kobiet w ciąży, w połogu oraz dla nowonarodzonych dzieci. Odpowiadała za poronienia, śmierci matek oraz niemowląt. Robiła to, bo sama nie miała dzieci. Wielka jest córka nieba, która torturuje dzieci, jest okrutna, wściekła, zła, dotyka brzuchów kobiet w połogu, wyciąga dzieci kobiet ciężarnych. Córka nieba jest jednym z bogów bez własnego dziecka. Nawet w Biblii w 2 wersetach można zobaczyć pozostałości kobiecej ochrony menstruacyjnej, ale w tym wypadku muszę zwrócić uwagę na różne tłumaczenia Biblii. W Biblii Tysiąclecia niestety cały przekaz stracił swój pierwotny sens. Wtedy uznasz za nieczyste obicie swoich rzeźbionych posągów ze srebra i odzienie swoich odlanych posągów ze złota. Wyrzucisz je jako nieczystość miesiączkującej kobiety i powiesz im: precz stąd. W Biblii Tysiąclecia ten werset brzmi tak: wtedy za nieczyste uznasz srebrne obicia twych bożków i złote odzienie twych posągów. Wyrzucisz je jak brudną szmatę. Powiesz im: precz. I staliśmy się jako nieczysty, wszyscy my, a jako szmat miesięcznej niewiasty, wszystkie sprawiedliwości nasze i opadliśmy wszyscy jako liście, a nieprawości nasze, jako wiatr zniosły nas. I znów przykład z Biblii Tysiąclecia. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. Najbardziej zrozumiale pisali medycy, bo też ich profesja wymaga bardziej bezpośredniego słownictwa, chociaż tu też czasem występują mniej zrozumiałe wyrazy.
W medycynie asyryjskiej i babilońskiej krew i woda były najważniejszymi płynami w ciele człowieka. Gdy krew zalegała w organizmie, było jej nadmiar lub tam, gdzie powinna być, jej nie było, trzeba było coś z tym zrobić. U pacjentek najczęstszym problemem była kobieca krew. Prawdopodobnie była tak określona krew z dróg rodnych o podłożu patologicznym, czyli obfita miesiączka, plamienia pomiędzy okresami, krwawienia w czasie ciąży oraz niekontrolowane krwotoki podczas porodu. W wielu poradnikach lekarskich radzono, jak sobie poradzić z obfitymi krwotokami lub przeciwnie, jego brakiem. Najczęściej była to mieszanina różnych ziół, tłuszczy i bandaży, które kładziono pod brzuch. W skrajnych przypadkach decydowano się na wkładanie w pochwę wysmarowanego w zioła czopka lub czasem określa to się mianem tampona. Taki też prototyp tamponu używano w celach medycznych w starożytnym Egipcie. Trzeba tu podkreślić, że nie był on używany przy normalnych miesiączkach, tylko przy anomaliach leczonych przez medyków, którzy chcieli zatamować lub wywołać krwotok. Przy wypowiadaniu specjalnego zaklęcia zawiązywano węzeł na przędzy lnianej i gotowy produkt wsadzano do dróg rodnych. Rozpoczynając temat Grecji i Rzymu, nie można pominąć pewnej anegdoty z życia starożytnej matematyczki z przełomu IV i V wieku. Kobiety nie były takie, jak młodzi jeszcze niedojrzali mężczyźni jej widzieli, a jej uczeń za bardzo próbował się spoufalać. Zrobiła więc coś, co miał zapamiętać do końca życia. Pozbawiona romantyczności, aby odprawić adoratora, Hypatia z Aleksandrii postanowiła pokazać mu swoją zakrwawioną szmatę miesięczną i powiedziała: to jest to, co kochasz, młodzieńcze, i to nie jest piękne. A więc nawet z pozoru głupiutkiej anegdoty można wyciągnąć wniosek. Kobiety w Rzymie, ale również w Grecji, będą chronić się przed menstruacją opaskami biodrowymi. Raczej będą podobne do tych widocznych na mozaice z IV wieku przed naszą erą na Sycylii. Greczynki wyrabiały w domach podpaski ze starych szmat, które wiązano wokół bioder. Prawdopodobnie nazywano je żartobliwie choirokomeion, czyli zagroda dla świń. Człon choiros, czyli świnia, używany był w kontekście wydepilowanej kobiecej sfery bikini. W takim właśnie kontekście Arystofanes z V wieku przed naszą erą pisał w swej komedii o mężczyznach, którzy wyglądali, jakby mieli na sobie przepaski wokół bioder. Co jakiś czas różne portale ogłaszają rewelacyjne badania na temat kobiecej menstruacji. Krzykliwe nagłówki wskazują jednoznacznie, że Greczynki używały tamponów. Ba, sam Hipokrates miał pisać o drewnianych tamponach, które owijane były kawałkiem wełny. Tylko zapomniano dodać, że owa owijka używana była we wszystkich niechcianych i nadmiernych krwotokach. Wkładano kawałek wełny w nos, w głębokie rany i gdy zaszła taka potrzeba w pochwę, ale nie był to środek higieniczny używany na co dzień. Jakby jakaś Greczynka pochwaliła się swojej przyjaciółce, że nosi tampon, uznałaby, że musi być poważnie chora. W przypadku wspomnianego Hipokratesa tampon wkładany był do dróg rodnych, gdy podawano lekarstwa. Ta wełniana owijka miała zabezpieczyć lekarstwo przed wyciekiem. Prawdopodobnie całe to zamieszanie zrobiło niepozorny słowo motos, które trudno przetłumaczyć. Najczęściej tłumaczone jest jako tampon, ale bez wyjaśnienia, do jakich celów był używany, może sprawić problemy w złym interpretowaniu. O menstruacyjnej higienie w średniowieczu wbrew pozorom mamy wiele informacji, a jeszcze więcej hipotez. Jak wiadomo, panie raczej nie nosiły żadnej bielizny pod sukniami, więc każde pojawienie się wzmianki o majtkach czy opaskach biodrowych może wzbudzić podejrzenie co do tego, w jakim celu było one noszone, chociaż ogólnie temat bielizny to zupełnie inna para kaloszy, którą kiedy indziej można rozbudować. Uściślając jednak, według dzisiejszej wiedzy kostiumologicznej wyroby majtkopodobne noszone były przez tancerki, akrobatki oraz prostytutki, gdy występowały publicznie. Krew menstruacyjna w średnich wiekach postrzegana była jako coś mistycznego i raczej coś ogólnie złego. W 1320 roku odbył się proces inkwizycyjny Beatrice de Planisol. Była to francuska heretyczka i cudzołożnica, która interesowała się czarami. W swej sakwie, która została sprawdzona przez sąd, kobieta miała schowane zaschnięte pępowiny, czerstwy chleb, kadzidło, zioła, lusterko, mały nóż oraz kawałki płótna. Część z tych materiałów była nasączona krwią. Jak sama powiedziała, nosiła przy sobie zakrwawione płótno, aby dać krew do picia jej przyszłemu zięciowi, aby był wierny jej córce. Te chusty poplamione krwią to krew menstruacyjna mojej córki Filipy. Ochrzczona Żydówka powiedziała mi, że gdybym zachowała jej pierwszą krew i dała ją do wypicia jej mężowi lub innemu mężczyźnie, byłby na zawsze jej wierny.
Kobiety podczas swoich miesiączek wyrabiały przepaski z bawełny, lnu, a nawet z mniej wygodnej wełny, a czasem używano torfowca, który znany był z właściwości antyseptycznych oraz dużej chłonności. Nawet można mówić o pierwszych zachowanych tkaninach. Podczas prac archeologicznych prowadzonych od 2011 roku w Oslo znaleziono kawałek wełnianej tkaniny w średniowiecznej latrynie. Według badaczy z dużym prawdopodobieństwem jest to fragment podpaski z XIV wieku. W tym samym wieku święta Brygida w swych objawieniach wspomniała o cierpiącym Jezusie, nawiązując bezpośrednio do księgi Izajasza. Stałem przed Twoimi oczami, lecz Ty o tym zapominasz, zaniedbujesz i gardzisz tym wszystkim. Dlatego zostaniesz odrzucony jak poroniony płód i szmata menstruacyjna. Na kolejnych wykopaliskach w Skandynawii, tym razem na Grenlandii na stanowisku Herjolfsnes, w 1921 roku odkopano wiele dobrze zachowanych, późnośredniowiecznych ubrań. Na cmentarzysku odnaleziono także kobiecą bieliznę, datowaną na około 1420 rok. Składała się z wełnianej tkaniny uplecionej w sznur i owiniętej wokół talii. Do wełny po wewnętrznej stronie między nogami przymocowano płat mocno zużytej foczej skóry. Pod skórą za to znaleziono jeszcze włókna roślinne, mech, włosy łonowe oraz sierść owczą. Po badaniach zespół badaczy twierdził, że opaska była używana w celach nietrzymania moczu lub podczas miesiączki. W 1453 roku biskup Mikołaj z Kuzy zapisał, jakie stroje mogą mieć zakonnice. Po wymienieniu welonów, koszul nocnych zapisał, że podczas choroby kobiecej zakonnice mogą dostać dodatkowy przydział lnianej koszuli oraz innej lnianej tkaniny bądź prześcieradła. W jednej z publikacji przeczytałam, że kolor czerwony był modnym wyborem dla kobiet podczas miesiączki, aby plamy nie były zbyt widoczne. Jest to dla mnie teoria całkowicie pozbawiona sensu. Czerwony barwnik był synonimem luksusu. Wyrabiany był z czerwca polskiego, czyli takich małych robaczków, które występowały na terenach dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy, lub z kermesa, czyli robaka z okolic Morza Śródziemnego. Dopiero w XVI wieku przerzucono się na tańszy czerwiec kaktusowy. Znając koszty, czas produkcji, a nawet trwałość barwnika podczas prania, jest niemożliwe, aby jakaś pani wpadła na tak irracjonalny pomysł. Pamiętajmy, że starano się nie prać odzieży wierzchniej, co najwyżej wycierano ją mokrymi chusteczkami, ale i ta metoda nie nadawała się do krwistych plam. Po śmierci Marii Tudor, owdowiały król Hiszpanii Filip II zainteresowany był trzecim już orzenkiem. Na nową kandydatkę wybrał sobie nie byle kogo, lecz przyrodnią siostrę swojej zmarłej żony i nową władczynię Anglii, Elżbietę Tudor. Młoda królowa znana była ze swojego politycznego sprytu, nie odrzuciła propozycji wprost, lecz z powściągliwością czekała na rozwój wypadków. Wszyscy na dworze wiedzieli jednak, że Elżbieta nie była zainteresowana. Filip II, nie zważając na wymowne milczenie, nie chciał dać za wygraną. Miał bowiem poważne plany polityczne związane z Anglią, a kwestia tego, czy potencjalna małżonka jest nim zainteresowana, była w jego mniemaniu drugorzędna. Wobec braku jakichkolwiek deklaracji ze strony Elżbiety oraz jej dworu, postanowił przynajmniej ustalić, czy Tudorówna jest zdrową i zdolną do rodzenia kobietą. Nie bez powodu, z jej starszą siostrą Marią nie doczekał się potomstwa. W akcie desperacji Filip wysłał swojego ambasadora na szpiegowską misję, aby dowiedzieć się czegoś więcej o intymnej stronie życia królowej. Co ciekawe, osobami najlepiej poinformowanymi w tej delikatnej materii okazały się nie damy dworu, nie medycy, a zwykłe praczki, które miały zaszczyt prać pościel oraz bieliznę jej królewskiej mości. Elżbieta według rachunków posiadała tuzin cienkich lnianych tkanin oraz jedwabne pasy, które utrzymywały chustki na miejscu. Można sobie wyobrazić konsternację hiszpańskiego ambasadora, który zamiast prowadzić wytworne rozmowy z dworskimi damami, musiał zakradać się do pralni, by tam pośród brudnych szmat i parującej wody próbować dyskretnie wypytać się o królewski stan zdrowia. Finał tej osobliwej misji dyplomatycznej pozostaje owiany tajemnicą. Jednakże na dworze długo jeszcze plotkowano o dostojnym ambasadorze, który próbował przekupić praczki, aby uzyskać informacje o menstruacyjnych cyklach królowej. Na marginesie można dodać, że niektóre królowe Anglii z nieznanych dotąd powodów posiadały w swych garderobach krótkie spodenki, które zakładały pod spódnicę. Takie wyroby posiadała Elżbieta I, Henrietta Maria czy Katarzyna Braganza. Według niektórych teorii mogły być noszone w zimę lub podczas jazdy konnej, aby nie narażać dolnych części ciała na przeziębienie, infekcje czy ochłodzenie. Szczególnie istotne dla nas są ochłodzenia. Uważano, że łono powinno mieć stałą ciepłą temperaturę, aby zachować dobre zdrowie. Jest też jakieś prawdopodobieństwo, że taka ochrona używana była również w czasie miesiączki. Z dużym prawdopodobieństwem były prane i naprawiane.
zachowały się rachunki szwaczy, którzy naprawiali bieliznę królowej. W 1639 roku krawiec Henrietty Marii dostarczył naprawione spodenki. Dostarczono do biura garderoby jej królewskiej mości 2 pary wełnianych spodenek w celu ich naprawy i obszycia. W nowożytności, podobnie jak stulecia wcześniej, stare znoszone ubrania były przerabiane na nowy strój lub jego elementy, bądź gdy tkanina była zbyt mocno zniszczona, robiono z niej szmaty, które miały różne zastosowania okołodomowe lub sanitarne. Szmatki używane były w pracach domowych, do opatrywania ran oraz oczywiście do comiesięcznej higieny kobiecej. Czy istnieje człowiek tak nikczemny i pozbawiony wstydu, że ośmieliłby się dać szanownemu człowiekowi jakąś tłustą ścierkę do naczyń, brudną szmatę do butów albo jakąś plugawą menstruacyjną szmatę? Na podpaski najlepiej sprawdzały się stare lniane koszule oraz halki. 13 grudnia 1619 roku Anne Clifford zapisała w swym pamiętniku: mój pan, mąż, dał mi 3 koszule, aby zrobić z nich szmaty. Szmatki menstruacyjne umieszczane były na specjalnym pasie, którym kobiety oplatały biodra. W zebranych anegdotach Nicolas Lestrange z pierwszej połowy XVII wieku baronet wspominał o niezwykle zabawnym i jednocześnie żenującym wydarzeniu, które miało miejsce na prowincjonalnym balu maskowym. Pewien delikatnie rzecz ujmując niezbyt bystry jegomość miał znaleźć na podłodze pas damski, najwyraźniej zbytnio podchmielony trunkami, a może po prostu obdarzony wyjątkowym brakiem wyobraźni. Mężczyzna, nie zastanawiając się ani chwili, począł paradować po całej sali balowej ze swoim znaleziskiem, ku rozbawieniu jednych i przerażeniu drugich. Nasz bohater przechadzał się między eleganckimi damami i dżentelmenami, dopytując, czy przypadkiem ktoś z szanownego towarzystwa nie zgubił popręgi dla konia. Sytuacja stawała się tym bardziej komiczna, im dłużej elegancko odzieni goście obserwowali, jak nieświadomy niczego mężczyzna wymachuje na wszystkie strony zgubionym przez jedną z uczestniczek balu pasem, który służył do utrzymywania na miejscu szmatki menstruacyjnej. Powróćmy na chwilę do ówczesnej medycyny. W nowożytności menstruacja zaczęła być traktowana jako coś normalnego, coś, co spotyka każdą kobietę i wszelkie patologie można było jakoś leczyć. Ówcześni medycy byli tym tematem po prostu zainteresowani i próbowano podchodzić do niej w sposób naukowy. Widać to po wielu publikacjach i rozprawach na uczelniach. Kiedy miesiączka jest ciężka i bolesna, nie należy jej oceniać ani krytykować. Coraz częściej w nowożytności uważano, że po krwi menstruacyjnej można zauważyć stan zdrowia kobiety. Najczęściej lekarze pytali się, kiedy i jak wyglądała ostatnia miesiączka. Jej niepojawienie się było niepokojące. Tak samo niepokojący był inny kolor lub konsystencja. Jeżeli krew menstruacyjna pojawiła się za późno, jest blada i lepka, należy pozbyć się flegmy. Jeżeli żółtawa żółci, a jeżeli krew jest czarnawa, ma czarną żółć i jest przejrzysta i nie krzepnie łatwo, należy pozbyć się wody. Tak samo dla ówczesnych ważne było, czy miesiączka była bardziej skąpa lub obfitsza, ile właściwie tej krwi podczas okresu wydalała z organizmu. Według ówczesnych badań kobieta wydalała od 56 do 85 ml krwi. W niektórych starych badaniach opierających się na założeniach Hipokratesa wartość ta dochodziła do 566 ml. Ilość wypróżnianej krwi jest różna w zależności od rodzaju diety, wieku lub podobnych, jednak u zdrowych i dorosłych osób zwykle wynosi 20 uncji, co zgadza się z miarą podaną przez Hipokratesa. A na jakiej podstawie zaobserwowano, ile kobiety średnio wydalają krwi? Wartość była ważona na podstawie dostarczonych zużytych szmatek, które przynoszono, aby zbadać kondycję zdrowotną kobiety. Niektórzy bardziej wyważeni w swych opiniach lekarze nie próbowali szacować ilości krwi. W 1718 roku królewski chirurg Pierre Dionis stwierdził: ilość jest różna u każdej kobiety. Niektóre tracą niewiele, inne są zmuszone używać lnianego płótna, aby nie zostawiać śladów krwi. Wiele lat później Nicolas Chambeau na łamach swej książki Choroby kobiet stwierdził, że nie da się określić idealnej ilości krwi podczas miesiączki, ponieważ wszystko zależy od kobiety. Co więcej, nawet w obrębie jednej rodziny ta ilość może być skrajnie różna. Czysto medyczne zastosowanie w dalszym ciągu posiadał tampon, który tamował wszystkie krwotoki i generalnie można było używać go do wszystkich, kolokwialnie mówiąc, dziur. Kawałek wełny można było użyć w dziurach w zębach, np. spowodowanych próchnicą, do odbytu jako złoty środek na biegunkę, do ucha, gdy bolało, a nawet do pochwy. W zbiorach rozpraw dla lekarzy z 1784 roku termin tampon pojawia się 43 razy. Natychmiast wypełniłem pochwę tamponem, który zatrzymał krwotok na tak długo, jak pacjentka go utrzymała, a było to 2 godziny. Następne skurcze nasiliły się do tego stopnia, że wyparły tampon, ale krwotok był na tyle łagodny, że nie uznałem za konieczne ponowne włożenie tamponu.
Po danym fragmencie lekarz został wezwany do kobiety rodzącej, u której wystąpiły na tyle silne krwotoki, że była obawa o jej życie oraz nienarodzonego dziecka. Lekarz stwierdził, że trzeba jeszcze poczekać z akcją porodową, aby zająć się tamowaniem krwotoku tamponem domacicznym. W podsumowaniu stwierdził, że jest to innowacyjna metoda, która skutecznie tamuje krwotoki, a co najważniejsze jest bezpieczna. Tampon można było łatwo wyjąć, a siły natury często ułatwiały sprawę, wypychając go, więc nie było obawy, że utnie w ciele. A nawet jeżeli tak się stanie, to według innych praktyk lekarskich można było taki tampon trzymać w ciele do 3 dni bez żadnych negatywnych skutków. Tampon w ginekologii najczęściej właśnie stosowany był, gdy występowały jakieś komplikacje w czasie ciąży lub porodu, a przynajmniej takie sprawy były najczęściej opisywane i publikowane przez medyków. Choć wśród naukowców i bardziej wykształconych osób miesiączka była całkowicie naturalnym stanem, tak jednak wśród zwykłych mieszkańców okres budził odrazę. Menstruacja i środki ochrony traktowane były w kręgach religijnych jako symbol czegoś brudnego i po prostu złego. John Vickers w religijnym wierszu pisał: o jakże byłbym szczęśliwy, podwójnie, potrójnie, gdybym mógł wreszcie zrzucić grzeszne łachmany, te plugawe menstruacyjne szaty, które mnie skrywają. Jednak menstruacyjne szmaty można było użyć w codziennych pociskach. Kogo imiona śmierdzą gorzej niż twoje menstruacyjne szmaty? Sam pocisk jest ciekawy też z innego powodu. Trochę mówi o higienie, choć w krzywym zwierciadle. Oczywiście niezmieniana, nasiągnięta szmatka mogła brzydko pachnieć. Co więcej, często określano ten rodzaj zapachu smrodem, który trudno było wytrzymać. Pierwsza niderlandzkojęzyczna pamiętnikarka z XVII wieku na łamach swego dziennika zapisała, że podczas miesiączki prosiła swego męża, aby ten szedł spać do innego łóżka, gdyż smród sprawi, że poczujesz do mnie obrzydzenie. Szczególnie śmierdziały szmaty kobiet w czasie połogu, jednak w zdecydowanej większości szmatki były prane po użyciu. W kontrowersyjnej autobiografii Mary Carleton wspominała o nieszczęśliwym zdarzeniu, gdy wszystkie jej rzeczy zostały zabrane. Nawet nie oszczędzono zużytych szmatek, które dopiero miały być prane. W końcu nie zostawili mi ani jednej szmaty, wypłukali każdą mokrą szmatę z wody i zabrali je. Z kolei John Friend z przełomu XVII i XVIII wieku pisał, że niektóre kobiety, które dostawały okresu szybciej, całkowicie nieprzygotowane ubierają wilgotne koszule. Wilgotne, ponieważ nie udało się ich jeszcze porządnie wysuszyć. No i dochodzimy tutaj do kulminacyjnej sprawy higieny. Przez wiele stuleci kobiety odświeżały swoje intymne sfery nasączonymi chustkami, nasiadówkami lub podczas kąpieli. Na początku XVIII wieku doszło do prawdziwej rewolucji higienicznej. Wynaleziono bidet, który stał się łatwym i modnym sposobem na podmycie się. Z takiego udogodnienia korzystały wszystkie panie z wyższych sfer. Bidet we Francji jest tak samo powszechny w każdym mieszkaniu jak misa do mycia rąk. Jest to cecha osobistej higieny, którą chciałbym widzieć częściej w Anglii. Pisano o bidetach w listach, a w ramach największego uczucia dawano przyjaciółkom swoje egzemplarze. Maria Antonina miała jeden taki porcelanowy bidet podarować Izabeli z Czartoryskich-Lubomirskiej podczas jej pobytu we Francji. Do dziś zresztą można podziwiać porcelanowy bidet z monogramem królowej w Łańcucie, pałacu, który niegdyś należał do księżnej. W nocy z 3 na 4 lutego 1733 roku w Londynie doszło do brutalnego morderstwa 3 kobiet, około 80-letniej bogatej staruszki oraz jej służących. Było to typowe morderstwo na tle rabunkowym, ponieważ zabrano pieniądze, biżuterię oraz srebrną zastawę stołową. Oskarżono około 22-letnią praczkę Sarę Malcolm, u której znaleziono pieniądze, naczynia oraz zakrwawiony fartuch. Dla nas najciekawszy jest bagaż znaleziony przez jej pracodawcę, w którym trzymała suknię oraz zakrwawione płótno. Gdy mężczyzna powiedział jej, żeby otworzyła torbę, Sara powiedziała, że nie może, bo nie wypada, aby mężczyzna widział takie rzeczy. Podczas rozprawy, gdy miał zapaść wyrok, Sara znów próbowała wytłumaczyć, że krew, która znalazła się na płótnie, to krew menstruacyjna. Skromność może zmusić kobietę do ukrycia własnych sekretów, jeśli konieczność nie zmusi jej do czegoś przeciwnego. A ta konieczność zmusza mnie do stwierdzenia, że to, co zostało uznane za krew zamordowanej osoby, jest niczym innym jak darmowym darem natury. Podczas tego samego zeznania mówiła, że krew została znaleziona jedynie na fartuchu, który noszony był pod koszulą, więc oczywistym jest, że to krew menstruacyjna. Była to jednak na tyle nieprzekonująca argumentacja, że sąd skazał ją na karę śmierci. Dla sprostowania nie chodziło o fartuch, którego używa się podczas gotowania. Fartuchem określano też płótno zakrywające pośladki, które wiązano na biodrach. Taka ochrona menstruacyjna będzie szczególnie popularna w XIX i na początku XX wieku.
XIX wiek pod wieloma względami był epoką rewolucji, okresem, który wielkimi krokami zbliżał świat do współczesności. Choć może zabrzmi to paradoksalnie, ludzie żyjący u schyłku XIX wieku byli bliscy nam niż swoim własnym dziadkom, którzy z ich perspektywy jawili się niemal jak relikty przeszłości. Bogatszy mieszkaniec wielkiego miasta na przełomie XIX i XX wieku znał już elektryczność. Robił zdjęcia aparatem fotograficznym, a być może widział pierwszy film. Podróżował nowoczesnymi środkami transportu, metrem, koleją, a może nawet automobilem. Potrafił komunikować się na odległość nie tylko za pomocą listów, lecz także dzięki telegrafowi i telefonowi. Codzienne życie również uległo metamorfozie. Dynamiczny rozwój medycyny i rosnąca świadomość higieny doprowadziły do pojawienia się pierwszych jednorazowych podpasek, dostępnych w sklepach, aptekach i katalogach wysyłkowych. Nowoczesna kobieta epoki wiktoriańskiej i edwardiańskiej była aktywniejsza niż jej przodkinie, potrzebowała więc niezawodnej ochrony w czasie tych dni. W pierwszych reklamach kobiecych artykułów higienicznych starano się jedynie pokazywać pudełka z nazwą produktu i podkreślać, że jest to wyrób dla dam. Jeżeli dany sklep sprzedawał także inne środki higieniczne, wymieniano je obok siebie. Przecież to same podpaski w ogóle nie rzucały się w oczy. Nie trwało to jednak długo. Firmy szybko zauważyły, że skuteczniejsze są reklamy, w których wyjaśniano, czym jest produkt, do czego służy i zapewniano o jego pozytywnym wpływie na zdrowie i życie. Trzeba jednak przyznać, że w gazetach polskojęzycznych najczęściej reklamowano podpaski bardzo dyskretnie. Znalazłam tylko 4 reklamy, które pokazują, jak wyglądał produkt lub wyjaśniają, z czego był zrobiony, do czego służył i dlaczego powinien być używany. Pierwsza reklama pochodzi z 1891 roku i jest to druga reklama podpasek w języku polskim, która kiedykolwiek ujrzała światło dzienne. W reklamie skupiono się na zapewnieniu, że podpaski z ich sklepu są wyrabiane według najnowszych zasad higieny oraz z jakich materiałów korzystano podczas produkcji. Nowość: ochrona zdrowia damskiego, batę drzewną zmieszaną z hygroskopijną i sublimatową, do poduszek antyseptycznych, menstruacyjnych, według najnowszych przepisów higieny. Druga reklama pochodzi z Kuriera Warszawskiego z 1906 roku. To wyjątkowo duża reklama, zajmująca prawie całą stronę, która głównie poleca higieniczne gorsety. Na 14 pozycji jako ostatnia pojawia się oferta podpasek. Na rycinie można zobaczyć produkt, a z opisu dowiedzieć się, że sprzedawano 12 podpasek, do których można było dokupić pas utrzymujący całość na miejscu. W ofercie znajdowały się poduszki jednorazowe oraz wymienne, przeznaczone do prania. 2 lata później w Nowej Gazecie pojawiła się mała reklama podpasek. Niestety nie zawiera ilustracji, ale treść ogłoszenia jest bardzo szczegółowa. Każda kobieta szanująca swoje zdrowie i higienę ciała powinna zawsze mieć w zapasie podpaski miesięczne, które chronią od wszelkich zanieczyszczeń, nie brudzą bielizny. Podobną reklamę do tej z Nowej Gazety znalazłam w tygodniku Mód i Powieści z 1911 roku. Paniom dbającym o czystość, wygodę i praktyczność polecam przypaski miesięczne z zapasowymi poduszeczkami. Większość firm produkujących podpaski sugerowała w swoich reklamach, że ich produkty są podrabiane. Ostrzegano konsumentki przed zakupami w nieautoryzowanych sklepach i zwracano uwagę na opakowanie. Te bez podpisu patentowego lub nazwy producenta nie były oryginalne. Podkreślano też, że firmy są gotowe wkroczyć na drogę sądową w przypadku wykrycia fałszerstw, by bronić swojego dobrego imienia. A jak nazywano środki higieny menstruacyjnej? Najczęściej spotykanymi nazwami były pas miesięczny, podpaska, przepaska, poduszeczka periodyczna czy opaska menstruacyjna. Wydaje się, że popularne w anglojęzycznych czasopismach fartuchy menstruacyjne w Polsce nie zyskały żadnego zainteresowania, brak bowiem jakichkolwiek zmian na ich temat. Dla precyzyjności słowo podpaska używana była do określenia czegoś, co jest podpięte pod inny system. Na przykład jednorazowa lub wielorazowa podpaska była przypinana do pasu. Nie zawsze odnosiła się do środka higienicznego. W 1808 roku w gazecie warszawskiej niejaki dr Becker informował, że otworzony został nowy sklep z bandażami. Rewolucyjność tych bandaży polegała na tym, że nie potrzebowały podpasek, które prawdopodobnie miały utrzymać bandaż na miejscu. 3 lata później w książce z pożytecznymi radami można znaleźć informację, że kobiety, które chcą wywołać okres, noszą ciasne podpaski brzuszne. Jak widać, żadna z tych informacji nie będzie nawiązywać do współczesnej znanej podpaski. Jeden z pierwszych zachowanych tekstów, w którym pojawia się słowo podpaska prawdopodobnie w kontekście higienicznym, pochodzi z Gazety Warszawskiej z 1816 roku. Niestety trudno powiedzieć coś więcej, ponieważ była to jedynie notka w spisie rzeczy znalezionych i oddanych na policję. Podpaska mogła tu oznaczać ochronę menstruacyjną, pas ciążowy lub dziecięcy. Jednak już w 1823 roku w podręczniku Urzędnik Zdrowia Małżeńskiego nie ma wątpliwości co do kontekstu.
Kobiety w czasie ich odpływu największe powinny mieć staranie, aby nie zaziębić dolnego brzucha i nóg. Podpaska lniana w czasie lata, flanelowa w zimę albo gadki zamiast podpasek. W 1849 roku powstała bardzo szczegółowa, licząca prawie 800 stron książka medyczna dotycząca położnictwa i ogólnie rzecz biorąc zdrowia kobiet. Autor podszedł do tematu bardzo nowatorsko. Uznał, że wszystkie teksty spisane przed 1827 rokiem są za stare, aby czerpać z nich wiedzę. Temat menstruacji został rozpisany w osobnym rozdziale i tam możemy się dowiedzieć, co takiego kobiety robiły, aby ochronić swoje genitalia. W większości przypadków, gdy tylko zauważy się, że miesiączka zaczyna płynąć, kobieta zakłada opatrunek w kształcie litery T. Dodał również, że niektóre damy mówiły, że nie używają żadnej ochrony, choć widać, że raczej w to nie uwierzył. Widziałem też kobiety, które zapewniały mnie, że nigdy nie stosowały żadnych innych środków ostrożności poza założeniem grubszej halki. Takie kobiety muszą lekko krwawić, ponieważ brak ochronnej podpaski z pewnością ujawniłby ich stan poprzez plamy krwi na ich stopach lub pończochach. 7 lat później, 8 grudnia 1859 roku w Paryżu, niejaki Capgron opatentował po raz pierwszy w historii pas miesięczny. Nie wydaje się, aby odniósł sukces. Jedyne wzmianki o jego wynalazku są w informatorach o patentach. Czasy pasów miały dopiero nadejść. Pomiędzy 1879 a 1880 Thomas Barclay i Alfred Southwell stworzyli pierwsze podpaski, które zaczęto sprzedawać po 12 sztuk w opakowaniu. Pierwsze recenzje zaczęły napływać w 1880 roku, czyli w tym samym roku, w którym prawdopodobnie zaczęto sprzedawać podpaski. W dzienniku położniczym z tego roku można przeczytać, że wielkim orędownikiem nowych podpasek był redaktor czasopisma dr Alfred Galabin, który był wysoko cenionym ginekologiem. W ciągu swojego naukowego życia opublikował 50 prac, z czego 2 jego książki doczekały się ponad 6 wydań. Dr Galabin pokazał nowe podpaski higieniczne jako zamiennik zwykłych pieluch do stosowania w czasie miesiączki i po porodzie. 3 lata później w reklamie produktu można przeczytać: wybitny lekarz pisze, podpaska higieniczna to jeden z najcenniejszych wynalazków dla kobiecego komfortu, jaki widziałem w ciągu ćwierćwiecza. Lata 80. XIX wieku to rewolucyjny czas dla środków higienicznych dla kobiet. Powstaje ich wiele i często są bardzo kreatywne. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w 1883 roku powstaje pas z gumowym kubkiem, który zbierał wszystkie wydzieliny. Jedyny w użyciu pojemnik menstruacyjny. Jest to najwspanialszy wynalazek. Jego użycie jest niezbędne czy to w podróży, czy w domu i można go nosić od początku okresu aż do jego zakończenia. Dzięki użyciu tego narzędzia kobieta unika wszelkich nieczystości i potrzeby podpasek, kłopotu ze zmianą lub kosztów prania. Są bardzo trwałe i przy odpowiedniej pielęgnacji wytrzymują lata. Co ciekawe, nie był to pierwszy projekt tego typu. Pierwszy raz opatentowano go w 1867 roku, ale nigdy nie został skomercjalizowany. Sam patent zaś wygasł w 1884 roku. W 1886 zaś w informacjach o nowych wynalazkach medycznych można znaleźć podpaskę, która nie potrzebowała dodatkowego pasa. Podpaska Thomasa miała utrzymywać się dzięki systemowi 2 tasiemek i pętelek, które w odpowiedni sposób trzeba było zawiązać. Kreatywność nie tylko sięgała tematów środków higienicznych, również ogólnie menstruacja zaczęła być branżą dochodową. W 1886 roku w jednej z gazet przeczytać można o nowym pasie brzusznym, który miał przewodzić elektryczne impulsy. Pas miał działać na różne choroby, od depresji, dny moczowej, gorączki reumatycznej, problemach z oddychaniem, po nieregularne miesiączki. Na pewno nieoceniony wpływ w rozpowszechnianiu produktów higienicznych mieli lekarze, którzy w każdej lokalnej gazecie medycznej lub innej publikacji informowali o nowych wynalazkach i ich dobrym wpływie na zdrowie. Ponadto zaczęto uważać, że domowe roboty podpaski są nieefektywne i potencjalnie zagrażają zdrowiu, gdyż nie są tak samo higieniczne jak te kupne. Choć z dwojga złego, lepsze było, aby wytworzyć sobie taką podpaskę w domu, niż pozostać bez żadnej ochrony. Dlatego też w wielu poradnikach pokazywano krok po kroku, jak taką podpaskę w warunkach domowych wykonać. Zwyczaj noszenia różnego rodzaju szmatek, chusteczek lub nie noszenia niczego, nawet majtek, jest niewłaściwym. Kogo nie stać na przepaskę gotową, może zrobić ją sobie sam. Właściwie można pójść krok dalej i powiedzieć, że dla ówczesnych najważniejsze było, żeby damy w ogóle coś nosiły pod spodem i zmieniały bieliznę podczas okresu. Jeszcze na początku XX wieku polska lekarka Justyna Budzińska-Tylicka musiała walczyć z przesądami dotyczącymi higieny podczas okresu. Zachowanie czystości ciała i czystości bielizny jest tu nieodzownym warunkiem prawidłowego przebiegu miesiączkowania. Dlatego też za bardzo szkodliwe muszę uznać te przesądy, które twierdzą, że zmiana bielizny jest rzeczą szkodliwą, że podpaski są niezdrowe, że podmywanie jest niebezpieczne. Wierzyły w to nasze babki, a nawet i nasze matki.
ale my, ich wnuczki i córki, wierzyć w te nieuzasadnione, a szkodliwe przesądy nie powinnyśmy. Już wspominałam, że pierwsze sprzedawane podpaski pochodziły z Wielkiej Brytanii. A jak to wyglądało w innych krajach? W Austrii pierwsze informacje o kupnych podpaskach pochodzą z 1888 roku. W Niemczech pierwsza reklama pochodzi z lokalnej gazety drezdeńskiej z 1889, choć rok wcześniej w artykule o opiece zdrowotnej kobiet menstruujących pojawia się informacja, że poza granicami Niemiec, a szczególnie w sferach arystokratycznych i artystycznych, kobiety używają wielorazowych podpasek, które choć nie jest to podane w tekście, jest dla mnie oczywistym, że były kupne. Inaczej nie byłoby sensu tego faktu wspominać. Od wielu lat, zwłaszcza w krajach innych niż Niemcy, a także w kręgach arystokratycznych i scenicznych, w użyciu są obcisłe podpaski higieniczne i poduszeczki gąbkowe. Podpaski te nie zakłócają w najmniejszym stopniu czystości toalety, zapobiegają wydostaniu się krwi menstruacyjnej poprzez jej wchłanianie, zapewniają wystarczającą gwarancję czystości, ułatwiają wymianę i umożliwiają ponowne użycie podpasek po wyczyszczeniu. Na ziemiach polskich pierwsza reklama podpasek została opublikowana 22 maja 1891 roku na łamach Gazety Polskiej. Podpaski można było kupić w sklepie Wodniakowskiego na Marszałkowskiej 148 w Warszawie. Rok później do branży menstruacyjnej wszedł Julian Dreher, który w swym zakładzie optyczno-chirurgicznym sprzedawał na początku kariery same okulary, binokle oraz lornetki, a później rozszerzył asortyment na bandaże i podpaski damskie. W 38 numerze czasopisma Bluszcz z 1896 roku informował, że w sklepie są do nabycia paski ochronne damskie firmy Delta. Medyczny sklep Drehera na tyle musiał mieć dobrą renomę, że przetrwał I wojnę światową i prowadzony był przynajmniej do 1935 roku. Prawdopodobnie na początku XX wieku Julian zaczął współprowadzić sklep wraz z żoną i to ona najczęściej będzie reklamować sekcje dla kobiet. Jednak pierwsza wzmianka o podpaskach pochodzi z książki Hermana Bassa z 1889. To właśnie tam zapewne wiele Polek po raz pierwszy mogło dowiedzieć się, jak można w warunkach domowych stworzyć swój pas miesięczny. Wystarczyło użyć pasa płóciennego, do którego przymocowywano kieszeń z miejscem na watę, którą można było kupić w aptece. Była to jedyna rzecz, którą trzeba było kupić, aby higienicznie menstruować. Według zapewnień tego lekarza, każdy kawałek waty starcza na cały dzień, choć dla bardziej obfitych krwotoków można było wymieniać watę parokrotnie. Dochodzimy tutaj do kolejnego ważnego pytania. Z czego podpaski były wykonywane? Najczęściej z gazy i waty bawełnianej, wełny drzewnej, muślinu, gąbki, pakuły, czyli z krótkich włókien lnu lub konopi, a nawet w krajach niemieckojęzycznych w latach 90. XIX wieku zaczęto reklamować podpaski z wypełnieniem z mchu. Tak, z tego samego torfowca, którego kobiety prawdopodobnie używały od przynajmniej średniowiecza. Z reklamy z 1895 roku jasno wynika, że torfowiec lepiej sobie radził z pochłanianiem wydzielin niż wełna. Jeśli potrzebujesz 2 podpasek z wełny drzewnej dziennie, to stosując moje opatrunki z mchu, możesz spodziewać się, że wystarczy Ci 1 dziennie. Do końca XIX wieku podpaski znalazły specjalne miejsce w comiesięcznej higienie, choć nie oznacza to, że stały się czymś mało wstydliwym i swobodnie kobiety chciały o tym mówić. Samo kupno podpasek w sklepie mogło wprowadzić zakłopotanie, dlatego też niektóre sklepy oferowały dla pań osobne wejście do bram albo obsługiwane były wyłącznie przez żeński personel. Na takie dodatkowe usługi kobiety mogły liczyć m.in. w sklepie Adolfa Straussa na Marszałkowskiej 111 czy Julianowej Dreherowej na Szpitalnej 6. Wiele też firm oferowało sprzedaż wysyłkową. Na specjalnym druku trzeba było wypełnić swoje dane i uścić na poczcie opłatę. Podpaski po paru dniach dostarczane były w schludnych paczuszkach, które zachowywały całkowitą dyskrecję. Według różnych publikacji codzienne przemywanie genitaliów, zmienianie bielizny i podpasek to powinien być nawyk każdej kobiety, która chciała dbać o zdrowie. W dzisiejszych czasach są powszechnie znane następujące wymagania higieny. Wielokrotne, codzienne obmywanie ciepłą wodą zewnętrznych narządów płciowych. Noszenie aseptycznej, często zmienianej podpaski menstruacyjnej, która jednak nie powinna tamować swobodnego odpływu krwi z pochwy. Częste zmienianie przesiąkłej krwią bielizny, noszenie zamkniętego spodniego ubrania. W nowym już stuleciu, w 1905 roku, Perry S. Bauer z Chicago pracował nad ulepszeniem podpasek. Chciał, aby były bardziej chłodne, a wręcz w patencie pada słowo wodoodporne, aby nie przeciekały oraz aby lepiej się trzymały. Według jego projektu podpaski miały mieć dodatkową ochłonną wkładkę z bawełnianej gazy oraz pasek klejący umieszczony pomiędzy podpaską a pasem.
Młode dziewczęta jeszcze przed pierwszym okresem powinny być zaznajomione z tematem dojrzewania, a w dniu rozpoczęcia pierwszego okresu obowiązkiem matki, która dbała o zdrowie córki, było zapewnić jej pas miesięczny z wkładami i spokojnie wyjaśnić, do czego on służy. We francuskiej książce o edukacji seksualnej z 1911 roku autor pokazuje przykładową reakcję matki na pierwszą miesiączkę córki. Mama, jak krwawie! Matka pobiegła, by się nią zaopiekować, uspokoić i porozmawiać o zasadach higieny, które należy przyjąć w czasie miesiączki. Myj pochwę rano i wieczorem ciepłą wodą z dodatkiem mydła marsylskiego. Noś podpaskę higieniczną. Unikaj wszelkich możliwości ochłodzenia. Nie bierz zimnego prysznica, ani nie myj stóp w zimnej wodzie. Zdawano sobie jednak sprawę, że jest to zbyt idealne, aby każda kobieta stosowała się do zaleceń. Trzeba było więc przypominać i edukować. Według profesora z Uniwersytetu w Lipsku nawet kobiety z wyższych sfer potrafiły o siebie nie dbać. W czasie miesiączki nie nosiły żadnej podpaski, nie zmieniały bielizny i pościeli, ani tym bardziej nie brały kąpieli. Niczego nie zakładają i niczego nie wiążą z przodu, dlatego zdarza się, że oprócz bielizny, również zewnętrzne części narządów płciowych, brzuch i uda są w mniejszym lub większym stopniu pokryte zeschniętą krwią. Krew ta pod koniec menstruacji ma nieprzyjemny zapach przypominający odchody połogowe. Według niego kobiety, które nie dbały o podstawową higienę, po prostu nie były wcześniej zaznajomione z tematem, gdyż z powodu nieśmiałości bały się o to zapytać lekarza. Najważniejszym obowiązkiem każdego doktora powinno być edukowanie swoich pacjentek, jak powinny postępować w czasie miesiączki. Nie tylko dla dobra higieny, ale przede wszystkim, aby uchronić kobiety przed groźnymi chorobami narządów rodnych. Wspomniana wcześniej Justyna Budzińska-Tylicka największy problem ku nowoczesnemu postrzeganiu higieny widziała w klasztorach i w szkołach prowadzonych przez zakonnice. W jej publikacji można przeczytać, że dziewczęta w zimnych murach klasztornych przeżywały menstruacyjny horror. Zakonnice zakazywały dziewczynom regularnych kąpieli, podmywania się, zmieniania bielizny czy noszenia podpasek. A wszystko to w imię tego, że ciało jest zbyt grzeszne, aby się nim zajmować. Skarżyły mi się te więzione wychowanki, że z ogromnym przestrachem wyczekują regularności, gdyż z powodu braku czystości przechodzą wtedy przez przykre cierpienia. Kwestia higieny i stosowania się do niej jest też ciekawe nie tylko w kontekście medycznym, ale pojedynczych odczuć kobiet, jak one do tego się odnosiły. Można od razu stwierdzić, że nie zachowały się relacje kobiet na ten temat, co zresztą nie jest dalekie od prawdy. Takich źródeł ze świecą szukać, ale znalazłam dość ciekawą informację. Eliza z Branickich-Krasińska 10 sierpnia 1862 roku do swej ciotki Zofii Potockiej napisała list, w którym wspomina, co zrobiła podczas miesiączki. Musiałam przerwać kurację z powodu długiej wizyty mojej dam Teres. Nie ruszam się, leżę na wąskiej kanapie, piszę listy, rysuję lub haftuję na przemian, słuchając gwarzenia wokół mnie i w ten sposób spędzam ten tydzień odosobnienia i pokuty. Eliza w tym czasie przebywała w uzdrowisku w Bad Hall, ale przerwała swoje leczenie podczas miesiączki. Według najnowszych badań lekarskich z 1861 roku w innym należącym ówcześnie do Austrii uzdrowisku w Krynicy zauważono, że nie ma potrzeby, aby kobiety podczas okresu rezygnowały z kuracji, gdyż miesiączka w niczym nie przeszkadzała. Jedynym powodem, dla którego można było przerwać kurację, to z powodu silnych bólów brzucha i to tylko na 4 dni, aż miesiączka nie będzie już tak obfita i bolesna. Temat kąpieli oraz ogólnych zalecanych zachowań kobiet podczas miesiączki to tak naprawdę temat rzeka. Każdy lekarz miał inne zdanie. Jedni pochwalali regularne kąpiele i aktywny tryb życia w czasie okresu, inni przeciwnie. Uważali, że kobiety w czasie tych dni są niezdolne do absolutnie żadnej aktywności, ani tym bardziej kąpieli i powinny jedynie leżeć w łóżku. Ponadto niektórzy szli dalej i twierdzili, że kobiety są wtedy podatne na choroby i ataki nerwowości, czyli de facto histerię. A teraz czas na przykłady. Wiele dekad później jedna z pierwszych dyplomowanych lekarek w swym najsłynniejszym dziele z 1901 roku poruszyła temat kąpieli podczas menstruacji. Niestety obawa przed wodą podczas tychże dni jest rozpowszechnioną. Powstała ona zaś prawdopodobnie z przeczucia, że nie należy oddziaływać ani przeszkadzać temu przebiegowi przez wpływy zewnętrzne. Jednocześnie pozwalała niektórym kobietom nie dbać o higienę tych dni. Dla dam, które miały wrażliwsze nerwy, nawet delikatne muśnięcie wody mogło spowodować katastrofalne skutki dla zdrowia. 12 lat później Stanisław Dobrowolski zalecił coś zupełnie innego. Podczas miesiączki kobietom zakazujemy się kąpać, natomiast po ukończeniu miesiączki każda powinna wziąć kąpiel oczyszczającą. Z ruchem w tym wrażliwszym czasie znów pokażę 2 przeciwstawne opinie, aby pokazać, że niektóre kwestie potrafiły być kontrowersyjne nawet dla ówczesnych. Ruch umiarkowany i przechadzka w czasie regularności są pożyteczne, należy tylko wystrzegać się przeziębienia.
Drugi przykład pokazuje, że nie zawsze to, co nowsze, będzie lepsze. Stanisław Breyer urodził się 3 lata po uzyskaniu tytułu doktora przez Jana Stelle-Sawickiego. Różnica wiekowa pomiędzy panami to aż 42 lata, a jednak starszy Sawicki posiadał o wiele bardziej liberalne poglądy. W czasie regularności należy unikać wszystkiego, co krwawienie wzmaga, a mianowicie wysiłków fizycznych, jak ciężka praca, tańce, wycieczki, gimnastyka, sporty. Jeśli widzisz więc jakiś krzykliwy nagłówek pseudonaukowy, który jednoznacznie próbuje przychylić szale i stwierdzić, że ogólnie przyjętą normą w XIX wieku było to, że kobiety są niezdolnymi do żadnej pracy furiatkami, bo tak napisał jakiś medyk, to wiedz, żeby uciekać czym prędzej. Żadna pojedyncza opinia nie będzie definiować opinii ogółu społeczeństwa. No i na koniec tej części warto wrócić do na pewno długo wyczekiwanego przez niektórych z Was tamponu. Czy może wreszcie w tym wieku postępu tampony zaczęły być używane przez kobiety? Najszybciej odpowiedzieć można prostym nie. Jak już wiemy, tampony były używane w medycynie od starożytności i do XIX wieku prawie nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeszcze w latach 70. XIX wieku ginekolog Henryk Jordan miał ostrzegać, że tampon można włożyć jedynie na zlecenie lekarza i tylko przez wykwalifikowany personel medyczny. Akuszerki pod żadnym pozorem nie mogły same decydować o jego zaaplikowaniu. Jedną z pierwszych XIX-wiecznych wzmianek o tamponach w języku polskim można znaleźć w podręczniku do chirurgii z 1816 roku. Przez tampony rozumie się w sztuce chirurgicznej szczególny gatunek piramidalnych pokrywek, które najpospoliciej używa się w ramach krwotoków z tętnic, np. przy nieszczęśliwym puszczaniu krwi, aby nimi gwałtowny krwotok zatamować. Takowe tampony, czyli zatykadła, zwykło się sporządzać z szarpi, poszarpanych nitek starego płótna. Autor ponadto twierdzi, że choć tampony z powodzeniem używa się przy amputacji kończyn i innych skomplikowanych zabiegach, to zawsze trzeba być szczególnie uważnym. Źle dociśnięty tampon w każdej chwili mógł otworzyć ranę i doprowadzić do kolejnego krwotoku. Niecałe 20 lat później w niemieckim czasopiśmie medycznym opisano przypadki chorób okolic intymnych wśród prostytutek. Przy chorobach pochwy, sromu, macicy i odbytu zwyczajowo używano pijawek, ale zauważono, że można również stosować gaziki nasączone w jakimś leczniczym wywarze, który bezpośrednio wkładano w ciało. Przy wyciekach macicy można było dodatkowo użyć tamponu nasączonego w wodzie ołowianej lub azotanii rtęci. W 1843 roku amerykański lekarz w swej książce przedstawił, jak taki tampon można było stworzyć. Może być wykonany z lnianej szmatki, bawełny lub gąbki w formie kulki. Powinien być wystarczająco duży, aby całkowicie wypełnić przejście, ale nie może być wprowadzony głębiej niż około 5 cm, z obawy przed podrażnieniem i zapaleniem ujścia macicy, która jest wtedy bardzo wrażliwa. Sznurek jest wygodny do ponownego wyciągania i zawsze powinien być przymocowany do każdego tamponu. Gąbka według innych źródeł używana była głównie dla biedniejszych kobiet, gdyż był to środek wielokrotnego użycia. Po użyciu wystarczyło jedynie taką gąbkę przypłukać w wodzie i można było znowu z niej skorzystać. Tampony za to były jednorazowe, ale i tak niepokojącą dla nas informacją jest to, że według ówczesnych taki tampon można było trzymać w ciele aż 24 godziny. 2 lata później inny położnik dodał, że po włożeniu tamponu warto dodatkowo założyć szmatkę, podobną do tej menstruacyjnej, aby krew nie brudziła wszystkiego wokół. Szmatka też miała pomóc w utrzymaniu tamponu na miejscu. Dodał dodatkowo: nie rozumiem, jak kobiecie można pozwolić umrzeć z powodu krwotoku, podczas gdy materiały na tampon są pod ręką. Z amerykańskimi lekarzami w dużym stopniu zgadzali się polscy lekarze, choć niektóre kwestie rozbudowano. Według artykułu z Tygodnika Lekarskiego z 1856 roku tampon mógł być wykonany z praktycznie każdego materiału. Z cienkiej i delikatnej chusty, serwetki, pieluchy, szarpi, starych gałganów, waty, gąbki, a nawet z rybiego pęcherza. Według tego też artykułu najczęstszym błędem, który doprowadzał do śmierci kobiet, to niedopilnowanie na sali operacyjnej. Ogólności tampon zawsze należy zaprowadzić z największą uwagą i sumiennością, ponieważ od tego zależy wszystko, a nawet częstokroć i ocalenie życia kobiety. Myślę, że najlepiej XIX-wieczną historię tamponu podsumować można cytatem z 1889 roku. Historia tamponu jest bardzo niejasna. Jest to prosta i zdroworozsądkowa procedura, a jednocześnie bardzo wydajna. Bez wątpienia nasunęła się wielu umysłom i była praktykowana w mniej lub bardziej prymitywnej formie, dopóki użycie wziernika nie rozwinęło jej w proces w pewnym sensie naukowy. Zaskakujący może być fakt, że do lat 30. XX wieku tampony nie były używane w czasie normalnego okresu. Dopiero w 1931 roku amerykańskiemu lekarzowi Earl Hassowi zatwierdzano patent pierwszego nowoczesnego tamponu z aplikatorem. Prawa patentowe później zostały odkupione przez panią Gertrudę, która założyła znaną na całym świecie firmę Tampax.
Polsce tampon został zatwierdzony przez Urząd Patentowy w 1937 roku pod tajemniczą nazwą wkładka menstruacyjna w opakowaniu, gdyż słowo tampon zarezerwowane było u nas do celów czysto medycznych. W tym samym roku w amerykańskim magazynie opublikowano najnowsze informacje o tamponach. Można się tam dowiedzieć, że podpaski były od 2 do 3 razy tańsze, ale tampony miały przewagę, że były bardzo dyskretne. Nikt nic nie widział, można było schować je w torebce, jednak nie wszystkie kobiety mogły używać tamponów. Bezwzględnie zakazywano używanie ich przez niezamężne kobiety oraz przez schorowane damy. W 1939 roku firma Tampax pochwaliła się na łamach czasopisma Life, że sprzedano ponad 150 000 tamponów w 63 krajach. Warto też dodać, że poza zatwierdzeniem patentu w Polsce tampony pod żadną nazwą nie funkcjonowały, a przynajmniej nie udało mi się znaleźć żadnej informacji w gazetach czy publikacjach naukowych. Jedynie choć sama nie wiem, czy użyto to w kontekście medycznym czy higienicznym, tampon pojawia się w publikacji Regulacja urodzeń z 1932 roku, gdzie jawi się jako coś niehigienicznego i obrzydliwego. Trzecią grupą środków zamykających ujście macicy są tampony z waty, z gumy, z gąbki, z bardzo delikatnego papieru. Środki te kobiety stosują same, bez pomocy osób postronnych. Wszystkie te środki są niepewne, jako nie dające rękojmi czystości w użyciu. Wiemy z doświadczenia, że tampon znajdujący się w pochwie przez kilka godzin nabiera odrażającego zapachu. Co ciekawe, w latach 30. tampony zyskały nową funkcję. Oprócz tamowania ran, również zabezpieczały przed niechcianą ciążą, ponieważ tkaniny nasączone były płynami plemnikobójczymi, najczęściej roztworem kwasu octowego i wody utlenionej lub aunu. Najlepszymi materiałami do tej sprawy były jedwab, morska gąbka, gąbczasta guma i hygroskopijna wata. Pochwowe gąbki i tampony służą do wprowadzania w głąb pochwy kwaśnych związków chemicznych, które pozostając w pochwie podczas płukowania mają za zadanie unieszkodliwić plemniki. W czasie I wojny światowej pielęgniarki, które opatrywały rany żołnierzom, zauważyły, że podobnym materiałem do najczęściej używanej bawełny jest celuloza. A że brakowało bawełny, to zaczęto używać nowych opatrunków. Po wojnie bandaży celulozowych było w nadmiarze, więc wystarczyło tylko trochę poczekać, aby ktoś zaczął z nich wytwarzać podpaski. W 1920 roku powstała amerykańska firma Kotex, która wykorzystywała receptury wojenne. Firma zasłynęła rok później z bardzo dobrej kampanii reklamowej, w której podkreślano, że kobieta może wszystko, nawet zajmować najwyższe stanowiska pracy. Co więcej, to też oni w reklamach odwoływali się do tradycji wojennej, ponieważ w społeczeństwie była większa ufność do personelu medycznego. Jednak nie było to nic nadzwyczajnego. Do wojennej przeszłości odwoływały się także firmy europejskie. We francuskich katalogach wysyłkowych w latach 20. XX wieku firmy takie jak Violex, Tetra i Periodic także reklamowane będą przez wizerunek lekarza i pielęgniarki, aby wzbudzić większą ufność klientek. Wśród nowości na rynku menstruacyjnym można zauważyć tendencję feminizacji w tym biznesie. Nowe patenty w wielu przypadkach zgłaszane były przez kobiety. W 1927 roku Kylie Katarina Epstein stworzyła majtko-spódniczki z nieprzepuszczalnej gumy jedwabnej. Podobno miały dostosowywać się do ciała, ponieważ były rozciągliwe. Frontową część majtek można było odpiąć. Według autorki majtki nie posiadały żadnych wiązań, guzików i szwów bezpośrednio stykającymi się z ciałem. Rok później ogłoszono kolejny patent, tym razem wynalazczynią była Louise Spiegel. Noszenie opasek menstruacyjnych, szczególnie przy dłużej trwającym niedomaganiu, jest przykre, gdyż ocierają się one o ciało i są powodem ran. Opaska według wynalazku niniejszego zapobiega wskazanym wadom, gdyż jest ona elastyczna we wszystkich kierunkach. Troszkę skomplikowana jest historia kubeczka menstruacyjnego. W latach 30. 3 niezależne od siebie osoby wysłały swoje wynalazki do amerykańskiego biura patentowego. Najwcześniejszy zarejestrowany patent pochodzi z 1932. Później 2 pochodzą z 1935, ale jeden z nich został opublikowany 2 lata później. Natomiast pierwszą firmą, która zajmowała się sprzedażą kubeczków, była Dantet. W reklamie z 1940 roku można znaleźć informację, że sprzedawali produkty od 1938 roku. To jednak trochę się miesza z ogólno przyjętą chronologią. W wielu współczesnych książkach dotyczących historii menstruacji to firma Tesset miała dać początek komercyjnej sprzedaży kubeczków. Według Roberta Oreka, który odkupił firmę w 1958 roku, założycielka firmy Leona Chalmers miała rozpocząć sprzedaż tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. W czasie wojny zmuszona była jednak zamknąć firmę, gdyż brakowało gumy na produkcję produktów. Najpewniej też taki koniec czekał Dantet. Po wojnie na rynku ostała się już tylko Leona, która rozkręciła wokół siebie kult założycielski i też odnowiła patent na kubeczek menstruacyjny w 1950 roku, 4 lata przed wygaśnięciem tego pierwszego. Udało jej się także ulepszyć wynalazek, gdyż jak sama wyznała,
Kubeczki menstruacyjne, przystosowane do umieszczania w kanale pochwy, były znane do tej pory, ale były niewygodne w noszeniu i miały tendencję do przesuwania się. Gdy kubek przesuwa się, dochodzi do przysiąkania, co powoduje dyskomfort psychiczny i fizyczny oraz niszczenie ubrań. Abstrahując od tego, kto był pierwszy, warto sobie zadać pytanie, dlaczego właściwie kubeczki zostały stworzone. Odpowiedź może wydać się banalna. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zmieniła się moda, zaczęto upraszczać ubrania, a tkaniny przylegały bezpośrednio do ciała. Kobiety nie nosiły już wielu halek, nie nosiły także spódnic do ziemi. Czasy się zmieniły, a więc aby dostosować się do nich, produkty higieny intymnej również zaczęły przybierać nowe formy, aby zachować dyskrecję. Żadna pani nie chciała być przyłapana w pracy z plamą na spódnicy lub z odbijającym się na ubraniu pasiem miesięcznym. Umożliwiające noszenie cienkiej, lekkiej dopasowanej odzieży podczas okresu, bez zdradzania, co ma miejsce w przypadku stosowania charakterystycznych pasów, które tworzą grzbiety i wypukłości na gładkich, zaokrąglonych konturach kobiecej sylwetki i są widoczne przez cienkie, delikatne ubrania. A jak to było z podpaskami? Czy coś się zmieniło? Niezupełnie. Do comiesięcznej higieny intymnej kobiety dalej w głównej mierze używały podpaski, czyli poduszeczki jednorazowej lub wielorazowej oraz pasa, który wszystko spinał. W 1926 roku profesor Pryl stwierdził coś, co byłoby nie do pomyślenia w XIX wieku. Uważał bowiem, że kupne podpaski nie nadają się do użytku. Lepszym wyborem według niego było użycie poduszeczek własnej roboty lub kupienie płóciennych majtek, do których można było agrafką przyczepić podpaskę. Ogólnie rzecz biorąc, w dalszym ciągu najważniejsza była profilaktyka i edukacja menstruacyjna. Zalecano prowadzić samobadania, czyli co miesiąc sprawdzać swoją krew, czy jest jej więcej, a może mniej, i w razie jakichkolwiek trudności z ustaleniem patologii, zalecano zadać sobie pytanie, czy używa się więcej niż 3 podpaski w ciągu dnia. Jeżeli tak, warto było pójść do lekarza, który miał za zadanie prowadzenie dziennika menstruacyjnego dla pacjentki. Ilość straconej krwi oznaczam kreską poziomą naprzeciwko daty. Kreska przyciągnięta do pierwszej linii pionowej oznacza mały upływ krwi, do drugiej średniej, do trzeciej oznacza plamienie obfite, kropka obok daty oznacza plamienie. Zalecano także, aby dziewczynki w wieku 13-14 lat uświadamiać, że zaraz pojawi się miesiączka i zapewnić swoim dzieciom dostęp do środków higienicznych. Z takich mało racjonalnych opinii można uznać, że kobiety oraz dziewczynki w czasie menstruacji są mało rozgarnięte. W podręczniku do służby śledczej z 1920 roku zapisano, że dziewczynka, która jest na początku swojego okresu, jest mało wiarygodnym świadkiem. Co więcej, zapisano, że jest ona po prostu świadkiem niebezpiecznym. 7 lat później psychiatra Piotr Pręgowski próbował udowodnić, że kobiety bardziej są podatne na poważne choroby psychiczne, np. schizofrenię. Na 12 stronach broszury opisał stan psychiczny 10 swoich pacjentek. Najmłodsza miała 16 lat, najstarsza zaś 42. Wszystkie łączyły choroby psychiczne oraz ogólny stan pobudzenia. Czasem bezpośrednio będzie one związane z miesiączką, a czasem wręcz przeciwnie. Na czas krwawienia kobiety uspokajały się. Część z nich miała też zaburzenia miesiączkowania. Swoje badania lekarz spuentował, że u części chorych zauważono poprawę, gdy zaczęto leczyć ogólną funkcję jajników. Związek, jaki zachodzi pomiędzy zaburzeniami psychicznymi i miesiączką, jest faktem dobrze znanym tak publiczności, jak i ginekologom i psychiatrom. Kobiety takie są bardzo wrażliwe na wszelkie wpływy. Nic też dziwnego, mniema się, że reagują także mniej lub więcej na sprawę menstruacyjną. Na zakończenie chciałabym pokazać Wam fragment filmu edukacyjnego z 1953 roku, w którym młoda dziewczynka i jej otoczenie przygotowują się do pierwszej miesiączki. To właśnie tam można zobaczyć, jak taka podpaska na pasie wyglądała. Praktycznie oprócz bardziej elastycznego pasa, prawie nic się nie zmieniło od tej z końcówki XIX wieku. Zanim jednak pokażę fragment filmiku, chciałabym przeprosić za 2-miesięczną przerwę. Przez te 2 miesiące szukałam, czytałam i opracowywałam materiał na filmik. Od XIX wieku wszystkie reklamy, książki oraz artykuły samodzielnie znalazłam. Nie było do tego żadnych gotowych opracowań, a jeżeli nawet takie znalazłam, były dla mnie zbyt niewystarczające. Część z nich miała też rażące błędy. Z dużym prawdopodobieństwem wiele z tych źródeł, które użyłam, po raz pierwszy zostało użyte w jakimkolwiek materiale. Szczególnie tutaj kładę nacisk na sekcję polskojęzyczną, którą od podstaw trzeba było znaleźć i zbudować. Zaś do XIX wieku opierałam się jedynie na literaturze naukowej, aby być pewną jakości przekazywanej wiedzy. Chciałam bowiem, aby mój materiał był rzetelny i pokazał złożoność tematu. Jeżeli więc doceniasz moją pracę, możesz mnie wesprzeć jednorazowo, stawiając kawę lub długoterminowo na Patronite i stać się patronem tego kanału. You see, honey, menstruation is perfectly normal. It happens every month.
Growing up is fun, but some of the things Molly used to do seem a little silly now. Sometimes she gets all mixed up just thinking about it. She's changing from a child into an adult, and it's a little confusing at times. Molly had lots of questions about what was happening to her. It so happened I had a chance to answer some of them. Her teacher was sick one day and asked me to take her class. And this is true of women everywhere. So you see, menstruation is just the natural, normal process leading up to being a mother. Yes, Barbara? Miss Jensen, when does menstruation start? Well, some girls start when they're 10 years old, and some when they're 16 or 17, or anywhere in between. But the average age seems to be about 13. No, I mean what day of the week will it start? My mother starts on Tuesday. Will mine too? Oh, it might, but it probably won't, because each girl's body sets up her own time and rhythm. And the time between periods may vary anywhere from 23 to 32 days. And the flow lasts from 2 to 7 days, also depending on the girl's own rhythm. Many of you girls haven't started to menstruate yet, but when you do, you will want to use a sanitary napkin to absorb the flow. It's a soft, absorbent pad, and it's made to fit over the opening of the vagina and to follow the curve of the body. The tab ends are attached to a narrow elastic belt which you can wear around your hips or waist. Miss Jensen, is it true that people can tell when you're menstruating? No, it isn't. But you should be more careful than ever about personal cleanliness and change your underwear more often and be sure and use a deodorant. And pay more attention to your hair and your nails and plan to wear your prettiest dress. Miss Jensen, what about dancing? Can you when you're menstruating? Yes, you can, with moderation. In fact, you can do most of the things you usually do. You can bathe or shower as long as you use warm water. And you can wash your hair if you're sure to dry it quickly. And you can swim if you wait until after 2 or 3 days after the beginning of your period. And you can go to dances and picnics. But it's not a very good idea to skate, or ride horseback, or play fast games like volleyball and basketball, or do strenuous dancing like square dancing, or anything that bounces you around a lot. In general, mild exercises are best. Ones that strengthen the abdominal muscles are particularly good. Menstruation is as normal and natural as eating or breathing or sleeping.